I prayed with a young adult woman just several months ago. Kilka miesięcy temu modliłam się za taką młodą kobietę. I've been doing quite a bit of ministry with college age men and women. Posługiwałam studentkom. So I was invited to a gathering to give a talk. Zaproszono mnie na spotkanie, żebym powiedziała nauczanie. And then I ministered afterwards. I po nauczaniu była posługa. And I prayed with this young woman. She was in need of a job. I modliłam się za tę młodą kobietę, ona potrzebowała pracy. And she said, I have to have a job. She says, I graduated college and I'm home with my parents. She said, I need a job. I ona mówi, słuchaj, potrzebuję pracy, ponieważ skończyłam już pierwszy stopień, skończyłam już licencjat i wracam do domu i potrzebuję pracy. Well, as she was speaking, the Lord was giving revelation. As she was speaking to me. I w trakcie, jak ona mówiła, dzieliła się tym ze mną, Bóg dawał mi objawienie. And the revelation was that she had a deep desire to evangelize the nations. I objawienie polegało na tym, że Bóg powiedział mi, że ta dziewczyna w swoim sercu ma bardzo głębokie pragnienie ewangelizowania narodów. So I spoke the word to her. Więc wypowiedziałam to słowo. And she said, "Oh, I do, but she says I'm much too shy to do any of that." I ona mówi, no tak, rzeczywiście takie jest moje pragnienie, ale jestem zdecydowanie za bardzo wstydliwa, żeby to wypełnić. I can't even talk to one person about the Lord. Ona mówi, że nie jestem w stanie nawet dzielić się z jedną osobą o But Bogu. I encouraged her saying, well, the Lord already gave revelation. Ale dzieliłam się powiedziałam jej to, do czego Bóg dał mi objawienie. So I believe that if he gave the revelation, he's going to follow through with it. Więc wiedziałam, że jeżeli Bóg dał objawienie, to pociągnie to do końca. Well, she called about a week later. I zadzwoniła do mnie tydzień później. She had called about a job that she saw in the newspaper. Zadzwoniła do mnie i mówi, że chciała się dostać do tej pracy, w której zobaczyła ogłoszenie w gazecie. Not really realizing what it was. Nie wiedziała do końca, o co tam chodzi. But it had to do with Cross Ministries, which is an evangelization group. I to miało coś wspólnego z posługą krzyża, nie. Tak się nazywała ta grupa ewangelizacyjna. Okay. All right. And she said when she called and she heard who they were. I mówi, że jak tylko zadzwoniła tam i usłyszała, kim oni są, she knew that this was the job that the Lord had set up for her. Wiedziała, że to jest praca, którą Bóg dla niej przygotował. I met her several weeks after that. Spotkałam ją kilka tygodni później. And she was preparing to start to travel with this group. I ona już przygotowywała się do tego, żeby podróżować z tą grupą. And she said, although she's still being trained, i mówi, że mimo tego, że cały czas jest w przygotowaniu, she will be proclaiming the gospel in different nations. Będzie ogłaszać Ewangelię w innych narodach. You see, the nature of revelation is that it opens up new realms of living for people. Natura objawienia jest taka, że otwiera nowe rzeczywistości życia w ludziach. New possibilities. Nowe możliwości w naszej wierze. You know, when my husband and I experienced the fire of the Spirit back in 1980. W 1980 roku ja z moim mężem doświadczyliśmy ognia Ducha. And at that time we went to our first charismatic conference. I wtedy pojechaliśmy na naszą pierwszą konferencję charyzmatyczną. Well, at that conference there was a prophet of the Lord from Trinidad, a woman that spoke. I na tej konferencji mówcą była prorokini. Woman. Była kobieta, która przyjechała z Trinidadu. And when she spoke, my spirit was pierced. I kiedy ona mówiła, to mój duch był przeszyty. She said things that so resonated with me. I mówiła takie rzeczy, które bardzo współgrały ze mną. And I knew that at some point I would get to know her better. I wiedziałam, że w którymś momencie poznam ją lepiej. And in fact, she did become my spiritual mom, my mentor in ministry. I ostatecznie ona była moim mentorem, była moją taką
duchową matką. And a few years ago, she went home to meet the Lord at 95 years old. I kilka lat temu, w wieku 95 lat, poszła na ostateczne spotkanie z But Bogiem. what happened at that meeting Ale to, co wydarzyło się na tamtym spotkaniu, was God started to give my husband and I revelation. to Bóg zaczął dawać mi i mojemu mężowi objawienie. We were just brand new into the fire of the Spirit. Byliśmy bardzo świeży, jeżeli chodzi o płonięcie Duchem Świętym. And my husband looked at me at that conference and he said, "Someday I'm going to see you up there." I na tej konferencji mój mąż popatrzył na mnie i mówi, kiedyś ciebie tam zobaczę. I said, "What will I say?" Ja mówię, a co ja miałabym powiedzieć? He said, "I don't know. On mówi, I just nie know wiem. you'll be there." Po prostu wiem, że tam będziesz. Well, God gave revelation Bóg dał objawienie and he gave it to my husband so that he would be a part of this. i dał je mojemu mężowi po to, żeby on był częścią tego. So that even when he doesn't travel with me, he's still my support, my prayer support, and I wouldn't do it without him. I że nawet kiedy on nie podróżuje ze mną, to on jest moim wsparciem modlitewnym i nie byłabym w stanie tego wszystkiego robić But bez it was niego. a fresh word. Ale to było świeże słowo. And it was out of the blue. We had no idea that God was speaking to us. I to przyszło absolutnie znikąd. Nie wiedzieliśmy wtedy, że Bóg mówił do nas. I'm sure we can't live a kingdom life without it. Jestem pewna, że nie jesteśmy w stanie żyć życiem królewskim bez tego. And the Bible's clear in Hosea 4:6. I w księdze Ozeasza 4:6 Biblia mówi jasno. My people are destroyed for lack of knowledge. Mój lud marnieje, bo brak mu poznania. Or Proverbs 29:18. Czy Przysłów 29:18. Where there is no revelation, the people cast off restraints. Proverbs 29:18. Kto chodzi dwoma drogami, na jednej z nich upadnie. In Ephesians 1:17, Paul tells us W liście do Efezjan 1:17 Paweł mówi nam, to give to you the spirit. He was praying for us for the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of God. i tutaj Paweł modli się, żeby Bóg dał wam ducha mądrości i objawienia, byście go lepiej poznali. You see, we need to tune in to God, to that frequency, that God frequency. Potrzebujemy zestroić się z tą częstotliwością Bożą. Because there's movies playing around us right now, and we don't want to miss them. I dlatego, że są ruchy dookoła nas, których nie chcemy pominąć. The Bible says that the natural man does not receive the things of the Spirit of God. I Biblia mówi, że człowiek naturalny nie otwiera się na rzeczy ducha. So the key is to open up our spirit man to receive. Więc kluczem jest otworzyć naszego duchowego człowieka, żeby to przyjąć. 1 Corinthians 2:9 and 10. Eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those that love him. Czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, w serce człowieka nie wstąpiło, co przygotował Bóg tym, którzy go miłują. But God has revealed them to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Ale Yeah, well, 9 and 10. Bóg objawił nam przez Ducha, a Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga. You see, we know when God is speaking to us because there's a freshness in what he has to say. Wiemy, kiedy Bóg mówi do nas, ponieważ zawsze w tym, co On mówi, jest świeżość. Just like the message, the revelation that came to my husband for me, there was a freshness in it. Tak samo jak to objawienie, które przyszło do mojego męża. Something Było we could w nim have- świeżość. We Była could w have nim never put that świeżość. together ourselves. Coś, czego nigdy sami nie bylibyśmy w stanie poskładać. Or the word that I had for that young woman. There was a newness in it, a freshness in it. Albo to słowo, które ja miałam dla tej kobiety, była w tym jakaś nowość, jakaś świeżość. And it will always be better
than anything you could have thought of yourself. I zawsze to jest coś lepszego niż to, co my sami jesteśmy w stanie zaplanować. I had a revelation. I was just in Dominican Republic 2 weeks ago. 2 tygodnie temu byłam w Republice Dominiki. And I had a revelation for that community. I miałam objawienie dla tej wspólnoty. Do you know what a firewall is in the computer? You know? Wiecie, co to taka firewall? Yeah. Wiemy, co to jest, tak? It protects the so you don't get ochrania komputer, żeby się nie zrobiły wirusy. Well, I don't think in computer terms at all. Więc ja nie myślę terminologią komputerową w ogóle. But I heard the Lord saying for that community. Ale słyszałam, jak Bóg mówi dla tego zgromadzenia, that they had a firewall up. Że mieli zbudowanego firewalla. And it wasn't that it was blocking the outside from coming in. I on nie działał tak, że blokował, żeby coś nie weszło z zewnątrz. But it was blocking the infectious freedom of his blazing fire. Ale ten firewall blokował wolność, która miała wyjść ze środka. God wanted to blaze through that community, and they had this wall up. Blaze. Go out? No, burn. Bóg chciał się przepalić przez tą wspólnotę. So when he gives new ideas, they will probably be impossible for us to accomplish in our humanness. Kiedy Bóg daje jakieś objawienie, zazwyczaj jest ono niemożliwe dla nas do wykonania naszymi własnymi siłami. I could have never accomplished traveling around the world and preaching the good news. Ja sama z siebie nigdy nie byłabym w stanie wykonać podróżowania po całym świecie i głoszenia dobrej nowiny. First of all, I was much shyer than that young woman that I prayed with. I po pierwsze byłam dużo bardziej wstydliwa niż ta kobieta, z którą się modliłam wcześniej. So the thought of even going any place and talking would have been the last thing I would think of. Więc myśl o tym, żeby gdzieś jeździć i nauczać i mówić, to było absolutnie poza moim zasięgiem. You see, but God, when he gives revelation, he gives direction. Ale kiedy Bóg daje objawienie, daje też wskazówki. And he opens doors to direction. I on otwiera drzwi wskazówek. Jeśli chcesz wysłuchać całego nauczania, zapraszam Cię do subskrypcji platformy szkoładucha.pl. Czeka Cię tam mnóstwo wartościowych kursów, które pomogą Ci rozwijać się duchowo. Wszystko dostępne z Twojego komputera lub z aplikacji mobilnej. Link znajdziesz w opisie filmu.